Ten mini koszyczek jest banalnie prosty w wykonaniu. Opiera się głównie na ściegu tkanym, czyli najprostszym, podstawowym. Jestem pewna, że każdy poradzi sobie z tą torebką, a do jej wykonania będziesz potrzebować jeden motyk sznurka poliestrowego płaskiego 5 mm, dwa okrągłe karabinczyki w rozmiarze np. 25 mm lub mniejsze, łańcuszek lub inny pasek na ramię, szydełko w rozmiarze 4,5 lub 5 mm, kolorowe znaczniki, zapalniczka i nożyczki. Wszystkie potrzebne materiały są dostępne w sklepie pimotki.pl, a z moim kodem pastelowe sploty otrzymasz 7% rabatu. Kod jest wielorazowy. Korzystaj i twórz piękne rzeczy. Udanych zakupów. Tą torebkę będziemy tworzyć na podstawie szydełkowanego dna. Jeśli nie znasz schematu, możesz pomóc sobie tym, który jest dostępny również w sklepie Pimotki. Znajdziesz go w zakładce schematy. Zaczynamy od zrobienia łańcuszka z 13 oczek. Następnie w każdym oczku robimy oczko ścisłe, zaczynając od trzeciego oczka od szydełka. Dzięki temu później łatwiej będzie nam się wbić z 3 półsłupkami w jednym miejscu na zaokrągleniu. Kiedy zrobimy ostatnie oczko, przeciągamy również luźny ogonek. Czas na pierwsze okrążenie dna. Wbijamy się w drugie oczko i od tego momentu robimy 10 pojedynczych półsłupków. Następnie robimy 3 półsłupki w jednym miejscu. To samo zrobimy na zaokrągleniu po przeciwnej stronie. Robiąc 10 kolejnych pojedynczych półsłupków, wbijaj się w miejsce, z których wychodzą te po przeciwnej stronie. Na tym etapie śmiało możesz wpleść odstający ogonek. On już totalnie nie będzie nam potrzebny, a to jest dobry moment na to, żeby go zakamuflować.
3 półsłupki z drugiego zaokrąglenia wbijamy w oczko, które pominęliśmy na samym początku. Przy zamykaniu okrążeń kontroluj to, z jaką siłą zaciągasz pętelki. Pamiętaj, że szydełkowane dno ma skłonności do skręcania się. Postaraj się wszystko wyważyć tak, żeby nitka przeciągnięta z zakończeniu rzędu miała takie samo naprężenie jak wszystkie inne oczka z półsłupków. W każdym kolejnym rzędzie stała będzie liczba pojedynczych półsłupków. Zmieniać będą się tylko sekwencje powiększeń po bokach. W drugim okrążeniu wykonujemy 10 pojedynczych półsłupków i po 2 półsłupki w każdym z 3 na zaokrągleniach. W trzecim okrążeniu robimy tradycyjnie 10 pojedynczych półsłupków i sekwencję 2 na 1, czyli 2 półsłupki w jednym z poprzedniego rzędu i jeden w jednym. Dokładnie tak, jak jest to rozpisane na schemacie. Czwarty rząd to już tylko formalność. Robimy 10 pojedynczych półsłupków, a później sekwencję 2 na 2, czyli 2 pojedyncze i 2 w jednym.
Przed zamknięciem ostatniego okrążenia odcinamy sznurek. Będzie to bardziej estetycznie wyglądało i jednocześnie ułatwi nam to później robienie rączek. Dno jest gotowe. Dla lepszego efektu możesz przeprasować gorącym żelazkiem. Pamiętaj, żeby robić to najlepiej przez bawełnianą tkaninę, bo sznurek poliestrowy może się stopić. Pierwsze okrążenie korpusu musimy zacząć w trochę innym miejscu niż skończyliśmy zamykać dno. Wbijamy się w jedno z oczek na zaokrągleniu. Polecam Ci wbić się bardziej z boku niż ja to zrobiłam na filmie, bo u mnie później wyszło na styk. Do końca okrążenia przerabiamy tylko pojedyncze półsłupki. Wszystkie rzędy robimy tak samo, aż będzie ich 13. Kiedy cały korpus jest gotowy, możemy zabrać się za wyznaczanie miejsc, w których będziemy robić rączki. Pomogą nam w tym na przykład kolorowe znaczniki. Kiedy mamy już wyznaczone miejsce na rączki, możemy zacząć kolejne 14 okrążenie. Robimy półsłupki aż do miejsca, w którym jest pierwszy znacznik. W tym miejscu musimy zrobić oczka łańcuszka. Ja zrobiłam ich 17, ale jeśli chcesz mieć dłuższe uchwyty, zrób ich więcej. Kiedy łańcuszek jest gotowy, wbijamy się w miejsce kolejnego znacznika. Robimy półsłupek, a następnie kilka kolejnych, aż do kolejnego znacznika. To samo robimy po drugiej stronie. W kolejnym okrążeniu półsłupki robimy w tych samych miejscach co poprzednio, a w każdym oczku łańcuszka musimy zrobić oczko ścisłe, aby trochę bardziej usztywnić rączki.
Na tym etapie po raz kolejny możemy odciąć sznurek. Nie jest to konieczne, ale bardziej estetyczne. W ostatnim okrążeniu zamiast półsłupków robimy oczka ścisłe. Jeśli chodzi o obszywanie rączek, sprawa jest również bardzo prosta, ale trzeba to zrobić starannie. Na początku obszywania ja robię jeden długi półsłupek, z którym wbijam się w taką tylną odstającą pętelkę w miejscu, w którym zaczyna się rączka. Przekładamy sznurek pod tą naszą rączką. Przewijamy przez szydełko, przeciągamy z powrotem i zamykamy. Tutaj ważne będzie, aby każde pasmo starannie ułożyć. Im bardziej się do tego przyłożymy, tym lepiej wszystko będzie wyglądać. Po obszyciu całej rączki, na sam koniec również robimy jeden długi półsłupek, a następnie wykonujemy kolejne oczka ścisłe. Z drugim uchwytem robimy dokładnie tak samo jak z poprzednim. Na zakończenie odcinamy sznurek i zabezpieczamy dokładnie wszystkie końcówki. Jak widzisz, został mi jeszcze kawałek sznurka. Prawdopodobnie, gdybym na początku wybrała szydełko w rozmiarze 5 mm, zostałoby go trochę mniej. Pamiętaj też, że każdy motek może mieć małą różnicę w metrażu, więc nie zawsze zostanie tyle samo. Tą końcówkę, którą mam, na spokojnie mogę użyć do paska z łańcuszkiem. Najprostszy sposób na ozdobny łańcuszek to po prostu przeciągnięcie sznurka między jego ogniwami. Wymaga to trochę czasu, ale jest bardzo proste w wykonaniu.
Aby zabezpieczyć końcówki, podgrzej je zapalniczką i sklej. Zrób to jednak ostrożnie, żeby nie spalić sznurka, bo wtedy może się mocno odznaczać. Na koniec zostaje nam już tylko wpiąć okrągłe karabinczyki i torebka jest gotowa. Koniecznie daj znać, co o niej myślisz. Możesz również napisać w komentarzu, jakie kolejne tutoriale chcesz zobaczyć na tym kanale. Będzie mi bardzo miło, jeśli dasz łapkę w górę i zasubskrybujesz mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Zapraszam Cię również na moje media społecznościowe. Dziękuję za oglądanie i do następnego.